Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Zapraszam Was na drugi odcinek z folwarku Soblówka. W pierwszym odcinku Karolina, córka Pawła, oprowadzała nas po dwóch domach, w tym po Mezzanine Smarcie, który mieliśmy przyjemność tutaj budować. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Pawłem na tematy bardziej pragmatyczne, na tematy finansowe. Skąd się tu wzięli? Dlaczego zaczęli robić ten biznes? No i jak to się wszystko zgadza finansowo? Zapraszam do oglądania. Paweł, w poprzednim odcinku Twoja córka Karolina oprowadzała nas po Waszej osadzie folwark Soblówka, w której się właśnie znajdujemy. Za naszymi plecami Mezzanine Black, Mezzanine Smart, ale obiecałem naszym widzom, że odcinek z Tobą będzie taki bardziej pragmatyczny. Porozmawiamy sobie troszeczkę o ecie-pecie, o finansach, o tym, skąd się w ogóle tu wzięliście i od czego to się zaczęło. Więc może niech to będzie moje pierwsze pytanie. Jak Ty się znalazłeś tu w ogóle w Soblówce? Przecież to jest koniec kraju. Tak. To miejsce znalazłem zupełnie przypadkowo. Ja w ogóle zajmuję się czym innym. Jestem z zawodu geodetą, mam swoją firmę. Tak się złożyło, że miałem tutaj po prostu robotę. Mierzyłem w tym zakątku i zakochałem się w tym miejscu. Ale nigdy nie myślałem, że tutaj coś wybudujemy i że coś będziemy myśleć o jakichś domkach, o jakimś biznesie. Raczej to powiedzmy weekendowy taki przyjazd. Czyli to pozytywny po prostu przypadek. Tak, dokładnie, czysty przypadek. A powiedz mi, czy Ty wcześniej miałeś jakieś doświadczenie w biznesie z nieruchomościami? Jestem właścicielem kilku mieszkań i tym się generalnie zajmowałem, ale takich powiedzmy stricte turystycznych to nie. To jest mój pierwszy raz. Uczymy się tego. Owszem, pomaga mi Karolina i jej mąż cały czas przy tym. W zasadzie oni się głównie zajmują. Ja tylko powiedzmy jestem takim spirytem nowym. A gdzie tu jest taka największa różnica w tych dwóch biznesach? Bo jeden i drugi biznes oparty jest o nieruchomości, ale mi się wydaje, że są to paradoksalnie dwa zupełnie różne światy. Tak, to są zupełnie dwa różne tematy, ale trzeba przyznać, że powiedzmy turystyka, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to dla mnie zupełnie nowum. Muszę się do pewnych rzeczy też przyzwyczaić, nauczyć. Widzę, że na tą chwilę jest więcej zachodu przy wspomnianych domkach, przy turystyce. No mówię, gdyby nie wsparcie rodziny, no pewnie bym kulał. Ale to zabrzmiało strasznie, Paweł, to zabrzmiało, jakby to była Twoja kula u nogi, a to jest raczej szczęście, że masz taką możliwość w życiu, że możesz i taki biznes prowadzić. Ale posłuchaj, nie martw się, to o czym powiedziałeś, mówią o tym wszyscy nasi inwestorzy, którzy mają już takie osady, które im wybudowaliśmy. I tutaj jest wspólny mianownik, bo bardzo duża z nich część również zaczynała od tego, że mieli po prostu kilka mieszkań na wynajem. Niektórzy je sprzedali i wybudowali osady, niektórzy pozostawili, mieli dodatkowy kapitał i wybudowali takie osady, ale wszyscy jednym głosem mówią, że jeżeli chodzi o taki biznes turystyczny, krótkoterminowy wynajem, to zachodu przy tym jest więcej. Natomiast rentowność jest po prostu wyższa. Ja mam takie informacje od naszych inwestorów, że rentowność gdzieś na poziomie 3–4% w przypadku wynajmu mieszkań jest czymś takim standardowym. Natomiast w przypadku krótkoterminowego wynajmu takich domów wakacyjnych, jak właśnie folwark Soblówka, to ta roczna stopa zwrotu z inwestycji przekracza nawet 15%, czy oscyluje gdzieś w okolicach inflacji. Ile kosztuje doba i ile średnio miesięcznie macie tych domów pozajmowanych? Mamy 3 domki, jeden domek 4-osobowy, drugi 6-osobowy i ten ostatni 8-osobowy. Ceny oscylują między 500 a 700 zł za dobę. Do tej pory cały sezon letni, w zasadzie już można powiedzieć, że letni został zakończony, ale sezon letni mieliśmy obłożenie 60%. Przyjmuje się, że 50% to jest taka dobry poziom wynajmu, jeżeli mówimy o skali miesiąca, że gdzieś tam to się uśrednia, także 50–60% to jest dobry wynik. Wszystkie weekendy od kwietnia praktycznie do końca września
mieliśmy zajęte. W okresie wakacyjnym przyjeżdżały rodziny na cały tydzień. Można Was spotkać na Bookingu, Airbnb, nocowanie, Instagram, Facebook, także jesteście aktywni w mediach społecznościowych i na tych wszystkich portalach. Powiedz mi w takim układzie, jestem człowiekiem, który ma wolny kapitał, chciałbym w taką osadę zainwestować. Zaraz Cię zapytam o różnego rodzaju przygody, które tutaj miałeś, bo to nie jest tak, że wszystko jest prostolinijne i wszystko jest pięknie i na gotowo, ale gdybyś tak mógł podsumować globalnie, nie chodzi mi tu o pytanie co do złotówki, ale taka osada, 3 domów, masz tu jeszcze saunę, masz piękną altanę, plac zabaw, dużą działkę. Ile tak globalnie Cię to wszystko kosztowało? Bo generalnie ta cała inwestycja, działka plus wszystkie obiekty, które są w tym naszym folwarku, to trzeba liczyć 1 200 000. Powiem Ci szczerze, że myślałem, że powiesz więcej. Bo tu już podałeś razem z tymi domami, z wykończeniem tych domów, to co tu widzimy. Tak, dokładnie tak. To powiem Ci, że kalkulowałem szczerze więcej. Tą działkę kupiłem 10 lat temu. I w zasadzie gdyby nie to, że kiedyś przyjechaliśmy sobie wypocząć tak samo, tu nieopodal mieszkaliśmy z rodziną, z Karoliną i z zięciem w domkach. Wziąłem ich tutaj pochwalić się, że mamy tutaj działkę w takim pięknym miejscu. I oni widząc cały ten krajobraz i otoczenie tutaj tej całej działeczki, po prostu zauroczeni byli i oni mnie w zasadzie napędzili do... Zmotywowali Cię jednym słowem, żeby coś z tym zrobić. Tak, dokładnie. I oni byli takim motorem. Obiecali, że się zajmą i się zajmują. Tak jest, dokładnie. O to chodzi. To jest bardzo ważne, żeby... Ja przysponsorowałem pierwsze etapy, głównie tutaj zająłem się jako inwestor. Tak jest, a oni całą resztę obsługi się zajmują. Czyli tutaj zadecydowało o tym cena działki, która była 10 lat temu kupowana, no więc nie była to cena taka, jak są obecnie. No i przed dużym wzrostem cen w ogóle na rynku budowlanym wszedłeś w to. Można powiedzieć, że w dobrym momencie. To był ostatni moment na, powiedzmy, na takie inwestowanie jeszcze, powiedzmy, na starych cenach. Teraz inwestując przy nowych cenach, trzeba jednak się liczyć z tym kosztem większym i za działkę, i za same domy. Natomiast wszystkie ceny idą do góry, także i te ceny wynajmu również będą do góry szły, więc gdzieś tam się to będzie ze sobą bilansowało. Paweł, naprawdę fajnie opowiadasz, ale chciałbym, żebyś pokazał nam ostatni dom, bo obiecałem naszym widzom, że pokażesz Ty jako właściciel, inwestor ostatni dom. Zapraszam. No i sauna. Zapraszam. No to chodźmy. Zanim zerkniemy do ostatniego domku, jeszcze chciałem Ci pokazać coś, co przyciąga bardzo klientów naszych, a z czego jestem bardzo dumny. To jest sauna. Tak, dokładnie. O której mówiłeś. Dokładnie tak. Zrobiliśmy saunę, nie wiem czy pamiętasz, jak budowaliście. W tym miejscu była góralska ziemianka, Tak. gdzie ludzie sobie zostawiali czy ziemniaki, czy jakieś... A my trzymaliśmy w trakcie budowy różne szpargały tutaj. O właśnie, dokładnie. A teraz jest piękna sauna. Pokaż, bo jestem bardzo ciekawy, Zapraszam. jak ona wygląda, jak ona jest ogrzewana. To jest sauna modrzewiowa, samoobsługowa. Turyści sobie przychodzą, sami na panelu dotykowym ustawiają własne opcje pod siebie. No i po takiej saunie otwierasz drzwi, a tam pół metra śniegu. Tak jest. I, no, to będzie, wiem, niewątpliwie atrakcją. Jeszcze jednym takim gadżetem, powiedzmy, dla użytkownika tej sauny jest to, że można przyjść z telefonem komórkowym na Bluetooth, od razu się loguje telefon i można sobie puścić własną muzyczkę z telefonu. Fajnie.
Super, naprawdę bardzo fajna jest ta sauna. Jest to niewątpliwie taki dodatkowy atut w waszej osadzie. Bardzo mi się podoba. Co, idziemy teraz zobaczyć dom? Zapraszam. No to chodźmy. Pawle, jeszcze zanim pójdziemy do środka, Tak. bo jest pewna rzecz, która bardzo wyróżnia Twoje domy, to jest elewacja. Twoja elewacja nie jest ze świerku, tylko jest z modrzewia opalanego japońską metodą Shousugi-ban. Powiedz mi dlaczego wybrałeś akurat taką elewację? Z kilku powodów. Wszystkie możliwe metody jakoś nie przekonywały mnie, a jednak modrzew sam w sobie jest najtrwalszy. Dużo dyskutowaliśmy na temat kolorystyki i w sumie wy żeście mnie przekonali też do pewnych rozwiązań no ja czułem się pewniej też. Z tym rodzajem. Tak, dokładnie tak. I powiem Ci, że to był i to jest bardzo dobry wybór, ponieważ taka elewacja, jeżeli robimy dom, który ma być naszą inwestycją, to on powinien zajmować nam jak najmniej czasu. Powinniśmy tutaj jak najmniej koło tego chodzić pod kątem serwisowym. I taka elewacja zaimpregnowana ogniem, a potem olejem linianym, to jest święty spokój na 10-15 lat. Przy świerku skandynawskim, który oczywiście jest tańszy, ale wymaga co 3-4 lata tej impregnacji i no w przypadku domów na wynajem musisz to robić wtedy, kiedy nie ma gości, musisz celować z tymi rzeczami. Po prostu krótkie zdanie. Dom na wynajem musi jak najmniej czasu Ci zabierać. I to był właśnie też jeden z podstawowych argumentów wyboru tej elewacji. W ogóle wygląd tych domków przyciąga tutaj niesamowicie turystów przechodzących. Dzisiaj nagrywamy i przychodzili ludzie, pytali. Tak, dokładnie. My jak tak. budowaliśmy, co chwilę zapytania. I tak jest bardzo często, że wszyscy są zachwyceni, zaglądają, pytają. Naprawdę robią wrażenie. Paweł, Booking, Instagram, Facebook, nocowanie, Airbnb, wszystkie możliwe portale. Zawieś jeszcze baner. Tak. Stara reklama, Tak, ale baner, jakiś ładny, gustowny baner. Tak, jest dokładnie tak. W ogóle już to jest w trakcie realizacji. Mamy zrobić taką drewnianą, większą bramę, wjazd właśnie z nazwą tego ośrodka. Będzie od razu widać już nawet z dalszej odległości, gdzie się mieści nasza osada. Super. Chodźmy, zobaczmy Zapraszam. ten dom. To jest Mezzanine Black. Nazwa Szmaragd. Masz każdy dom nazwany. No i jesteśmy w Mezzanine Blacku, który mocno różni się od poprzednich domów, bo ten dom przede wszystkim cechuje się tym, że ma dłuższą antresolę, dużo dłuższą i nie ma tej dodatkowej dolnej sypialni na dole, ale za to ma tą dużą przestrzeń i bardzo dużą łazienkę, jak na taki 35-metrowy dom. Nie wiem, czy pamiętasz, to był w ogóle pierwszy domek, który stawialiście. Równolegle stawialiśmy dwa domki, ale ten powstał pierwszy. Mamy dość duży salon. 35 metrów zabudowy, a mimo tego nie czujemy się tutaj klaustrofobicznie, no bo przede wszystkim mamy wielkie frontowe przeszklenia i z racji tego, że ta antresola nie jest tak dociągnięta, to masz tą przestrzeń nad głową. Dlaczego nasza firma? Oglądałem różne strony internetowe, katalogi, różne przykładowe, modelowe budynki, ale te właśnie Mezzanine Black i Mezzanine Smart jakoś najbardziej przykuł moją uwagę no i naprawdę jestem zadowolony z tego, co powstało. Bardzo mi miło to słyszeć, że po wybudowaniu domów, po rozpoczęciu biznesu, umeblowaniu ich, spotykamy się, rozmawiamy i mówisz takie fajne słowa na temat naszych projektów. No, projektowałem te domy z myślą o tym, w jakich domach ja bym chciał spędzać czas.
ale zaczęliśmy tak nietypowo od tego salonu, ale jest jeszcze aneks kuchenny i wszystkie te aneksy kuchenne, tak jak twoja córka nam pokazywała, one są wszystkie takie same. Tak, chcieliśmy, żeby zachować taką spójność we wszystkich domkach. A to bardzo dobry ruch. Zobacz, coś ci się zepsuje, jakby wszędzie jest to samo, jest unifikacja. Kupujesz 3 mikrofalówki, 3 płyty indukcyjne, 3 lodówki, zawsze możesz zapytać sprzedawcę, czy jest do tego jakiś przewidziany na przykład rabat albo dodatkowa usługa, nie wiem, tak montaż jest, czy cokolwiek. Tak jest. Więc to są takie ważne czynniki, które mają znaczenie przy projekcie biznesowym, no bo to jest projekt biznesowy. Tutaj mamy tą dużą łazienkę. Tak, to jest łazieneczka. I łazienka jest bardzo duża, jak na dom 35 m2, to tutaj naprawdę ta łazienka jest bardzo duża. Jest ubikacja, jest umywalka, jest kabina prysznicowa, grzejnik. Cały domek jest ogrzewany elektrycznie. Foliami na podczerwień, w podłodze tutaj. Tak jest, dokładnie. Każde pomieszczenie ma swój sterownik, możesz ustawiać przez telefon. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wynajmujesz komuś ten dom i ktoś wyjeżdża, no i zapomniał na przykład zmniejszyć temperaturę, no a ty masz wtedy w telefonie, gość wyjechał, zmniejszasz, co to oznacza? Ecie-pecie. Oszczędności, oczywiście. Dokładnie. Oczywiście. I mówię, jak na domy 35 metrów, łazienka naprawdę tutaj robi wrażenie. To co, gwóźdź programu? Antresola? Tak jest. To jest ta słynna antresola. Antresola jest bardzo duża, jest większa niż w tym domu, który pokazywała mi twoja córka Karolina. Jest dłuższa ta antresola. Macie dwuosobowe łóżko, znalazła się miejsce na szafkę i tutaj jest miejsce też dla dzieciaczka. Tak, tak. Tutaj na antresoli jest około 25 m2, czyli 5 metrów mniej więcej kwadratowych więcej niż standardowo. Karolinie też o tym mówiłem, ta deska bardzo mi się podoba, bardzo przyjemnie. Też się po niej chodzi gołą stopą czy w skarpetkach. No jest po prostu takie przyjemne uczucie i fajnie tymi kolorami tutaj przełamaliście jakby tą wnękę, to miejsce na spanie. Ale mam do Ciebie takie pytanie z serii niewygodnych, ale z drugiej strony to może być rada. Jaką byś dał radę widzom naszego kanału, albo nie tylko, po prostu ludziom, którzy się budują lub planują budowę, lub inaczej można zadać to pytanie, gdybyś budował drugi raz, co byś zmienił? Pierwsza myśl, jaka mi teraz przychodzi, to założyłbym klimatyzację. Okay. Bo jednak przeszklenie wprowadza dużo nie tylko światła, ale też przy okazji dużo energii cieplnej. Czasem może wydawać się, że jest za gorąco. Różnica pomiędzy parterem a antresolą zwyczajowo to jest około 3 stopnie Celsjusza i powiem Ci, że ja każdemu klientowi rekomenduję, zwłaszcza w projekcie Mezzanine Smart, Mezzanine Black, gdzie właśnie są te duże frontowe przeszklenia, z których mamy przepiękny teraz widok na góry, ale ustawienie na przykład Twoich domów względem stron światła jest takie, że zaraz tu będą nam wpadały promienie słoneczne, jest godzina 13 i zaraz tutaj będzie ciepło. Ale słuchaj, nie ma tego złego, co by na dobre też nie wyszło, mianowicie klimatyzacja w przypadku domów szkieletowych jest w miarę prostą rzeczą do dołożenia w trakcie. Jedyne, z czym będziesz musiał się liczyć, to z korytkiem po prostu na zewnątrz budynku, ale to korytko możesz zrobić w takim kolorze zbliżonym do elewacji, którego praktycznie nie będziesz widział, a po miesiącu to nawet nie będziesz zauważał, że to korytko tam jest. Tak właśnie myślimy zrobić. To jest na pewno bardzo dobry ruch i zobaczysz, że Twoi klienci to na pewno docenią. Teraz się zbliżamy do okresu zimowego, więc nie jest to konieczne, ale na następny sezon możesz o tym pomyśleć. Myślę, że na pewno będzie to wartość dodana do Twoich domów. Pawle, bardzo Ci dziękuję za to, że oprowadziłeś nas po gotowej osadzie Folwark Soblówka. To był naprawdę ciekawy odcinek, bo powiedziałeś też o finansach, o tym zapleczu, no i nie kryłeś się też z tym, co można zrobić lepiej, gdybyś budował drugi raz i to jest wiedza i to stymuluje w przyszłości dla innych ludzi, którzy by tego typu inwestycje chcieli zrobić. Za to Ci bardzo dziękuję, że tak szczerze się z tym wszystkim z nami podzieliłeś.
Miło byłoby gościć Ciebie ponownie, już drugi raz. Sam pamiętasz, że budowa była sama w sobie trudna, bo jednak dojazd, zima. Góry to nie prosty temat jest. Cieszę się, że wyście wybudowali ten budynek, zakończyliśmy budowę i mogę się cieszyć tym, co jest. Super. Jeszcze raz, Paweł. Dziękujemy. Bardzo. A Wy, drodzy widzowie, nie uciekajcie. Mam dla Was jeszcze kilka słów. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek bardzo Wam się podobał. Poznaliście Pawła, mojego klienta i inwestora, który jest właścicielem wraz z córką folwarku Soblówka. Paweł podzielił się z nami sekretami prowadzenia takiej osady oraz ile taka osada może w rzeczywistości kosztować i jak często takie domy mogą być wynajmowane, czyli jak dobry to po prostu jest biznes. Dajcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał, a przede wszystkim, słuchajcie, budujcie domy. Aha, dla wytrwałych, którzy zostali do samego końca, mam jeszcze niespodziankę. Wszyscy z Was, którzy zarezerwują do końca tego roku, a mamy rok 2023, miejsce na weekend w folwarku Soblówka, na przykład od piątku do niedzieli, a następnie w ciągu 30 dni od tego pobytu zarezerwują w naszej firmie termin na budowę domu, to cena, jaką zapłacicie za wynajem tutaj w folwarku, zostanie Wam odliczona od ceny budowy domu. Taki prezent od Housemartu dla wytrwałych, którzy oglądali do końca. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, a ja sobie siadam i podziwiam piękne widoki z Mezzanine Blacka. Trzymajcie się. Cześć! I tak to ja mogę pracować. Housemart. Jesteś u siebie.